Witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj zrobimy sobie laboratorium, opuszczone laboratorium byłych zakładów papierniczych i celulozy. Jakoś tak się to nazywało, tak? Produkcji celulozy. Zakładamy maseczki. Być może są tam pozostałości po bardzo niebezpiecznych chemikaliach, chemicznych środkach, które były wykorzystywane właśnie do produkcji m.in. papieru. Zapraszamy Was na film. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Dosyć ciężko było tutaj wejść, bo wszystko jest zawalone, ale będziemy powolutku eksplorować budynek. Potem postaramy się zrobić jeszcze zdjęcia z zewnątrz, jak wygląda budynek. Budynek jest bardzo ciekawy, interesujący. Zobaczcie, tutaj takie małe artefakty, jak to mogło wszystko wyglądać kiedyś. Hej! Nie wiem, czy w ogóle mnie widać w tym starym lustrze. Będziemy szli dalej. Aczkolwiek co tu jest za pomieszczenie? Co to jest? Zamknięte pomieszczenie było? A, jakieś z biurkiem. Jakieś biurko tutaj jest. Zobaczmy, co w szufladzie mamy. Da się szuflad otworzyć? Da się pewnie, ale pewnie nic nie ma. Spadła mi latarka. O, nie ma nic. Ale warto próbować. Warto próbować. Nie wiem, ta klamka może się przydać. Będę wiedział, że jest tutaj. Przymkniemy sobie jednak mimo wszystko. No to wejdź, jasne, pewnie, że tak. Jakiś samolubny jestem. O, tutaj widać, że dosyć intensywnie się paliło. Tu mamy jakieś półki. Ja myślę, że to były jakieś szafki pracownicze. Tak sobie to wyobrażam. Trzeba bardzo uważać na podłoże, ponieważ jest dosyć zawalone. Zobaczcie, jak tutaj się paliło to pomieszczenie. Tutaj mamy jakiś stary pilot. Przejdziemy sobie tutaj dalej. Tutaj skrzynka z bezpiecznikami. Można sobie ją zobaczyć, jak to wygląda. O, i tutaj nawet telewizor jeszcze ocalał. Być może to jest ten pilot tego telewizora. Można sobie go zobaczyć z bliższego momentu. Co my tu mamy? Da się tu przejść. A tu nic, tutaj ktoś toaletę sobie zrobił. Może przez jakiś czas tutaj mieszkały osoby bezdomne. To się często zdarza. Nie jest to jakieś coś nowatorskiego, nowatorskie jakieś odkrycie. Tutaj też widać, że mocno się paliło. Schody na górę. O, tutaj nawet drzwi są, więc nie trzeba było gdzieś tam biegać po zgliszczach jakichś. Jakaś ubikacja. Też widać, że płonęło. Przejdźmy sobie dalej do innych pomieszczeń. Tutaj pomieszczenie pełne różnych szaf. Jakieś butelki poczaskane, ale ogólnie nic specjalnego. Co to mamy za książkę? Co to mamy? Dosyć monitor polski. Dziennik urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dziennik urzędowy. Tak to teraz wszystko wygląda. Krzesła. Przejdźmy dalej. Oj. O, tutaj przyszedłem i tutaj słyszę też Ole, jak robi zdjęcia. Tutaj da się to otworzyć? Nie. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy
jakieś te artefakty, ale to tak wszystko jest poniszczone i nie wygląda to za dobrze. Tutaj też pościągany prąd. Trzeba uważać na te elementy, tutaj te studzienki takie, ponieważ tu jest poprowadzone jest orurowanie. Tu takie okulary. O, zobaczcie, jakieś spawalnicze. Kojarzy mi się to z wokalistą, z imidżem wokalisty z Fields of the Nephilim. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj jakby ktoś zasunął, czy coś takiego. To dziwne to troszeczkę jest. Tak jakby coś kiedyś inaczej tutaj wyglądało. Nie wiem, czy właśnie tam się nie da przejść. Teraz tak patrzę, czy tutaj są jakieś drzwi. Są drzwi? Nie, nie ma. Aczkolwiek myślałem, że da się przejść tędy. Intrygują mnie te drzwi. Czemu one są zamknięte? Zobaczymy, czy tam się w ogóle da przejść. No ale szukamy laboratorium i nie potrafię go znaleźć. No tam właśnie byłem. Są jeszcze schody na górę, ale to one jest u góry. No właśnie tak mi się coś nie wydaje, żeby było u góry. Aczkolwiek może się mylę, ale tak jak wcześniej powiedziałem, mam taki pomysł. Bo tu była taka klamka, więc ja sobie ją wezmę. Może mi się przydać. Tam raczej nie było nic, tędy nie przejdziemy, pójdziemy tędy. Pójdziemy tędy. Mam takie odczucie, że ta klamka nam pomoże. No tak, klamka nam pomogła. Otwarliśmy sobie pomieszczenie. Widać, że pomieszczenie biurowe. Jeszcze można zajrzeć sobie tutaj, jak wygląda taki pierwowzór jakichś kasetonów drewnianych. Kiedyś to właśnie taka boazeria była dosyć modna. Tutaj mamy kserokopiarkę, jakieś elementy starych monitorów. Czyli tutaj po prostu było biuro, które ktoś umiejętnie zamknął, nie chcąc, żeby tutaj ktoś wchodził. My sobie mimo wszystko tutaj pochodzimy. Dziwny zapach tu jest taki techniczny, taki jakby jak pachną oporniki, jakieś coś takiego, chociaż nie wiem, jak pachną oporniki, ale powiedzmy jak każdy inny sprzęt. Muszę się przedostać tutaj, bo tu mamy jakieś rzeczy, ale tu nie ma nic specjalnego. Tutaj mamy jakieś bardzo ważne dokumenty związane z nie wiem czym, ale można sobie poprzeglądać. Zespół rozprężacza, jakieś stare komputerowe, system pomiaru mocy i energii elektrycznej ze zdalnym odczytem. O, biuro projektów przemysłu papierniczego. No właśnie, tu mamy pewne rzeczy, które jakieś obliczenia specjalistyczne. Nie mam pojęcia co to, ale takie coś można tutaj znaleźć. Czyli bardzo fajne artefakty, dokumentacja techniczna. Z różnych tutaj rzeczy otwierane. Telekomunikacja Polska z 2004 rok. Przejdźmy sobie po tych śmieciach. Tu jest dosyć niebezpiecznie, ponieważ nie wiadomo co wystaje. Więc ja sobie stąd już po prostu pójdę. Nie będę tutaj sterczał. Jeszcze z tą klamką chwilę poczekamy. Może Ola chce zrobić sobie jakieś zdjęcia. O, patrzcie, jaka fajna walizka. Taką walizkę, pamiętam, w takiej walizce śniadanie noszono kiedyś do pracy na przykład, albo jakieś dokumenty. Każdy chciał mieć taką walizkę i wyglądać jak profesor, ale większość z tymi walizkami nie była profesorami, jak się domyślacie.
O, ale tutaj nie zauważyłem tego. Jest aparat Panasonica. Taki już nowoczesny. Taki nowoczesny. Słuchawka, prawda? I to pewnie był faks. Można było dzwonić. Tutaj widzę, że można było do Piekar zadzwonić, do Knurowa, do Bielszowic, do Gwarek, czyli tak. Tutaj jest KWK Knurów, czyli do kopalni mieli jakieś kontakty z kopalnią. KWK Piast. Wszystkie te kopalnie chyba już nie istnieją. Na przykład Bielszowice, Gwarek, Piekary Śląskie zapewne. No i firma Panasonic. Tu się wybierało numery i faksowało się. Tutaj wylatywała informacja zwrotna. No i można było wysłać faksa do kogoś albo po prostu skorzystać jak ze zwykłego telefonu. Bardzo fajny artefakt, naprawdę. Tu jakieś rozlane rzeczy. Dobra, przejdziemy sobie w poszukiwaniu dalej tego laboratorium. O, Ola się już tam przedarła. Tutaj są papiery. Tak, właśnie wszystkie tam, może nie wszystkie, ale większość prześledziłem. O, a ja tu jeszcze widzę laptopa. Laptopa, który jest totalnie rozwalony. Ale zobaczcie, jaki świetny laptop. Widzicie? Matryca rozwalona. Ale zobaczcie, jaki fajny laptop. No. Tutaj oczywiście ta kserokopiarka. Też bardzo pokaźna. Czyli tutaj zapewne było pomieszczenie biurowe, tak jak wcześniej wspomniałem. Ale gdzież to jest nasze laboratorium, do którego chcemy się dostać. Myślę, że tutaj ten dół mamy zrobiony. Ja postaram się teraz wejść po tych schodach, które nie wyglądają na najbezpieczniejsze, do góry. Być może ono jest u góry, to laboratorium. No tak mi się zdaje, bo tutaj dół mamy... To co? Próbuję. Tu trzeba uważać, bo to jest dosyć, powiem Ci, niebezpieczne. Ale staram się po tych stalowych elementach iść. Mam nadzieję, że te stalowe elementy się nie rozwalą. No i co my tu mamy? Jakieś inne pomieszczenia. Wszystko już dosyć mocno zniszczone. Tutaj jakieś pomieszczenie ubikacji, a tutaj nas widzą, to nie za dobrze. Otwieram te drzwi, żeby nas nie widzieli po prostu z koparek. Myślę, że to dobry pomysł, żeby nas nie widzieli. Zabezpieczymy sobie tak, żeby nie było widać nas. O, piękne lustro, bardzo fajne. Cześć. Spróbujemy iść do góry po tych bocznych schodach. O, tu nawet fajnie to wygląda. Nie wiem co to było, ale bardzo fajne rysunki, takie z różnych epok. Tutaj już pierwszy sprzęt laboratoryjny. Nie chciałby być zauważony, aczkolwiek ten płot tam jest dosyć spory. Myślę, że nikt nas tam nie będzie oglądał. Ale tutaj nie wiem co to jest za sprzęt. Jakieś wywietrzniki tutaj widzicie. Tutaj widocznie coś się odbywało. Oczywiście nie było tych napojów. Tutaj jakieś rzeczy były do... Jakieś może gazowe coś było. Nie wiem, coś się otwierało. Tutaj prąd też był na prąd, czyli ten sprzęt był na prąd. Czy może do niego coś się podłączało? Nie wiem co to jest. Może coś wibrowało. Jakieś kafelki tu są. No, ciężko określić. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Troszkę światło wyłączę. Zobaczycie jak to wygląda za tej szyby. Bardzo fajnie, można sobie to wszystko wyobrazić. Jak to było w tamtych latach.
Przejdźmy sobie teraz. Te super są te drzwi, naprawdę. Ja teraz zniwelowałem światło, bo chciałbym, żebyście to widzieli tak, jak ja to widzę. Tam znów trzeba uważać, bo pan z koparki się tutaj interesował nami. Tutaj takie różne półki. W tych półkach no raczej nie ma nic ciekawego, więc tutaj też będziemy stąd szli. Zostawimy Olę, żeby mogła sobie coś tam w samotności porobić. Bardzo ładnie to wygląda tutaj, cała ta przestrzeń. A nie wiem, czy nam się uda w ogóle do góry, bo tutaj te schody, im bardziej w górę, tym gorzej. Mam nadzieję, że to laboratorium jest na tym poziomie, że nie będziemy musieli nigdzie iść dalej. Patrząc tutaj, te półki, te wszystko już powyginane, z mnóstwo ilości papieru. Tutaj nawet jakaś jedna meblościanka się zawala, trzeba uważać, żeby ona nagle pod wpływem tego, że tu przechodzimy, żeby się nie zawaliła. Tu mamy jakiś kask. Pełno różnych papierów. Wejdziemy sobie tutaj. O, pełno różnych papierów, ale nie będziemy tutaj przeglądać tego, bo tego jest tak dużo, że nie dalibyśmy rady w ogóle przeczytać. Przypuszczam, że to są jakieś... O, jaka piękna ćma! Tam na firance sobie usiadła ćma albo motyl, aczkolwiek ćma to też motyl, więc dużo się nie pomyliłem. Dobrze, wejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia. O, i tu już mamy pierwsze artefakty związane z laboratorium. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Jakieś butelki, skoroszyt. Tutaj jeszcze suche kwiaty są. No to akurat mnie zdziwiło, że w ogóle takie coś się zachowało. Ktoś tutaj takie zostawił. I tutaj ten kalendarz jest z roku którego? Który tu mamy rok? Żebym też nie widział, z którego roku jest ten kalendarz. 1999. Tutaj też znowu jakaś probówka, ale na dole jest kalendarz 1998 roku. Tutaj taka kompozycja. Myślę, że to jest chyba ze sztucznych. Nie, to jest prawdziwe. To są prawdziwe. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to żeśmy udawali, żeśmy tu ucinali, tu żeśmy to wyciągali i żeśmy palili to jak cygaro. Nie wiem, czy to było zdrowe, ale chyba nie. Tu mamy kolejny kalendarz z 2001 roku z panią, która rozmawia przez telefon. Jakieś rachunki. No tutaj u góry chyba nie będziemy ryzykować, żeby wchodzić. Ale tak to tutaj wygląda w tym pomieszczeniu. Mnóstwo papierów, ale to tutaj wygląda jakby, nie wiem, no po prostu niesamowicie, powiem wam, niesamowicie. Pełno kalendarzy, ale nie, pozwólcie, że nie będę tego analizował. Przejdziemy sobie. Ciekawe, co w tej biksie jest. Może jakiś kwas solny. W każdym razie Gliwice, Polska, czyli gdzieś tam w Gliwicach wyprodukowana chemia. I tutaj delikatnie przejdziemy dalej, bo tu już nam się jawi nasze laboratorium. Oczywiście jesteśmy tutaj widziani z zewnątrz. Nie podoba mi się to specjalnie, ale no trudno. Tu jakaś umywaleczka, w której mamy piwko. Tutaj jest bardzo specyficzny zapach. Całe szczęście mam. Nie będziemy tu za długo, ponieważ te wszystkie rzeczy, które tutaj widać, one uwalniają zapachy. I mam takie odczucie, że to nie jest do końca zdrowe. Co tutaj się odbywa? Zanim tam pójdziemy, to prześledzimy jeszcze inne elementy. Co tutaj?
jakieś szafki. Ja myślę, że to były szafki akurat pracownicze, w których panie laborantki czy panowie laboranci przebierali się. Nawet została taki swetr, został, taka narzuta damska, ale wszędzie jest bardzo chemiczny zapach. Więc rozsądek mówi mi, że nie będziemy tutaj za długo. Postaram się pokazać tyle, ile jest to możliwe, bo mam wrażenie, że za jakiś czas zostanie to wszystko wyburzone. Przejdziemy sobie tutaj jeszcze. Tu jakieś rzeczy były. I wchodzimy do naszego laboratorium. Światło wyłączymy. Spróbujemy zobaczyć to tak, jak słońce świeci. Postaram się Wam pokazać każdy z elementów tego wszystkiego. Żrące, woda amoniakalna, tu różne zapiski, instrukcje, stoły laboratoryjne, taka umywalka. Zobaczcie, jak to wygląda. Uwaga, trucizna. Tu mamy poszczególne, jeszcze inne jakieś chemiczne środki, probówki. Coś tu ewidentnie się paliło. Słuchajcie, naprawdę ten zapach jest wyczuwalny. Na przykład tutaj jest otwarta butelka, w której jest coś, jakiś środek. Tak samo tutaj coś było robione, tak zostało to zostawione. Większość tych butelek jest pootwieranych, więc zagrożenie zatrucia jakimś środkiem chemicznym jest tutaj spore, naprawdę. Więc wszystko jest fajnie, ale tutaj nie należy być za długo, bo jest to, no, rozsądek mówi, że nie warto po prostu. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tutaj już oficjalnie jest napisane: uwaga, trucizna. Zobaczmy sobie tutaj, jakie tu roztwory. Amoniak, woda amoniakalna, amoniak, roztwór 25%. No to troszkę mnie to nie dziwi, że jest taki zapach, a nie inny. Co my tutaj mamy? Też jakieś rzeczy związane z laboratorium. Zobaczcie sobie na drugi stół, jak wygląda. Wielkie probówki. Tutaj mamy takie zlewy. Widocznie tutaj myto te rzeczy. Tutaj też mnóstwo chemii. Wersenian sodowy. Tutaj mnóstwo probówek jakichś specjalistycznych. Takie nalepki, żeby można było nalepić po prostu chyba na butelkach, co w nich jest, żeby się nie pomylić po prostu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj, mimo że sufit wzmocniony, to ewidentnie jest tutaj to wszystko zagrzebione. Zobaczcie tutaj, jak to wszystko wygląda. Biuletyn Komitetu Normalizacji Miar i Jakości. Tu kolejne butelki chemiczne. Kolejne probówki. O, tam nas widać z daleka. Jakaś torba, w której jest jakaś szmata. To jest koc. To jest koc gaśniczy. Słuchajcie, koc gaśniczy. No ale ktoś chyba nie wyciągnął tego koca gaśniczego. Może nie zdążył. W każdym razie paliło się tutaj, a tutaj te elementy takie wystające, to tutaj były myte probówki. Troszkę Wam podświetlę to. Były myte probówki
Tutaj widać boiler z ciepłą wodą. I tutaj w tym myto probówki. Tu mamy oczywiście kwas solny. Zobaczcie, kwas solny. Nie wiem, czy widzicie. I myta probówka była myta tutaj pod bieżącą wodą, a potem odkładana do wysuszenia. Tak samo te inne probówki. Nie będę je ruszał, bo nie chciałbym ich zniszczyć. Tu jakoś coś do pomiaru. Tu śmietnik, po prostu śmietnik. Oczywiście już zniszczony, nie da rady pracować z nim. Piękna szafa. O, tu jakieś gniazdko. Widocznie potrzebowali też prądu w tych miejscach, może do jakichś wirników czy czegoś. Tu jeszcze chusteczki są. Pięknie naprawdę to wygląda. Opuszczone laboratorium. Tutaj mamy co, nie wiem co to jest, Ola wiedziała, to może mi przypomni. W każdym razie też sprzęt jakiś laboratoryjny. Zajrzymy sobie tam do środka. Albo w ogóle wprowadzę tam kamerę. Zobaczycie, jak to wygląda w środku. Co tam mamy w środku? No tylko wy teraz to widzicie. Ja dopiero zobaczę sobie to później. Tutaj można sobie też ten sprzęt zobaczyć od góry, jak wygląda. Kolejne probówki. Teraz zaglądamy z drugiej strony, ale wiecie co, im dłużej tutaj jestem, mam bardzo takie, drażni mnie, mimo że mam maseczkę, to drażni mnie strasznie to w gardle. Tu jest zegar ciśnienia, przypuszczam, i te rurki wszystkie poprowadzone. Ja będę się powoli stąd wycofywał. Ponagrywam jeszcze tak troszkę tutaj z różnych perspektyw, ale no czuć, że tu jest, no nie jest za dobre miejsce. Poza tym tu jeszcze mamy wywalone coś. Nie wiem co to jest. To może być naprawdę jakaś silna chemia. Lepiej tego nie dotykać. Poza tym te różne flaszki zostały rozwalone i być może jakaś poważna chemia została tutaj wylana. Ktoś był nieświadomy i nieodpowiedzialny. Że Chlorem, czujesz chlor? Chlor, ale powiem Ci i kwas. Wejdź tam, zrób film, bardzo Cię proszę, i dla własnego bezpieczeństwa, żebyś stąd po prostu wyjść, bo tam naprawdę jest dziwny zapach. Dobra. Chemiczny, wiesz? Okay. Ola poszła zrobić zdjęcia. My tu jeszcze się trochę pokrzątamy, ale powiedzmy tak to wygląda. Co my tu mamy? Zobaczmy. Jakieś sprawy. Ktoś notował pewne rzeczy. Wapno, ługi z wyporek, siarczan glinu. Ja akurat skończyłem taki profil Biolchem, więc no powiem Wam, że pewne rzeczy tutaj znam. No. Może już jakoś tak przez mgłę, ale badanie fizyko-mechaniczne masy celulozowej w październiku i co jest ważne, 77 roku. 77 rok takie badania były przeprowadzane tutaj. Słuchajcie, wszedłem na ostatnie piętro. Tutaj mało kto wchodził. Ale też się nie dziwię, ponieważ tutaj granice ryzyka
są duże. Mnóstwo dokumentów. Jest tu bardzo, a to bardzo ryzykownie. W sumie nawet nie wiem, po co tu wlazłem. Jakiś szczyt debilizmu. Zajrzę sobie tutaj jeszcze. Jakaś choinka, biurka. Tak pobieżnie, żebyście tylko to zobaczyli. Bo tutaj naprawdę jest bardzo podłoga zniszczona. No nie wiem, po prostu dziwna sytuacja. Tam spróbuję się jeszcze przedrzeć, aczkolwiek mega jest to ryzykowne. Oj, co my tu mamy? Wszystko się zawala. I tu jest świetny transparent. Dla kraju jest... Nie wiem, co to jest napisane. Nie wiem, czy uda mi się tam przedrzeć jeszcze. Spróbuję, ale jest to bardzo ryzykowne. O Jezu, tutaj już się mega zawala. Tylko tak wam pokażę, żebyście zobaczyli, że biegam po wsi, to no potrafią coś zrobić fajnego przecież, no. Ale myślę, że tutaj nie będziemy już robić jakichś specjalnych zdjęć. Nie wiem, co tu jest napisane. Polska flaga tak leżeć nie może. Polska flaga słuchajcie, zabieramy tą polską flagę, schodzimy na dół. Ola, no byłem tam u góry, ale wchodząc zrobiłem film, ale pożałowałem, bo tam jest Hardcore Fest. Tam jest coś ciekawego. Jest ciekawy taki transparent, którego nagrałem. No i tą flagę tam znalazłem. Pamiętajcie, Polska do was kraj. Ale tutaj, Jezu, patrz na to. Tu jest napisane Laboratorium Centralne. Ściągniemy to na dół i wywiesimy to gdzieś w oknie po prostu. Wydaje mi się, że filmik był bardzo fajny. Jak zwykle patrzę. Co zrobić? Ale ty masz akurat rękawiczki, które pasują do tego laboratorium. Czy ja niestety nie. Jest, wyrzucę zaraz, żeby tego nie bierać ze sobą. Słuchajcie, po pierwsze tak, urbex jest niebezpiecznym zajęciem, co widać na tym filmie. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście podczas tego seansu. Zapraszamy na inne seanse, których będzie, mam nadzieję, jeszcze mnóstwo. Dziękujemy bardzo, że oglądaliście ten odcinek i pamiętajcie, urbex to nie wandalizm, a my jesteśmy Biegam po wsi, a już nas znacie. Trzymajcie się!